Cześć wam, jak wiecie, u mnie bardzo dużo się zmieniło. Nie zgodziłem się na zamknięcie kanału ani wprowadzenie w nim cenzury, więc zostałem wyrzucony z pracy. I po takich 2 dniach pierwszej euforii pojawiło się około 7 dni mega obniżonego humoru, gdzie nie miałem siły na nic, gdzie koszmary stały się moją codziennością, gdzie umysł zapętlał się w takim poczuciu żalu, straty za całą moją karierą, za tym, co wszystko robiłem wcześniej. Ja też lubiłem moich współpracowników i w ogóle tą firmę i także to, co robiłem, więc uznałem po prostu, że to poczucie żalu jest czymś naturalnym i że tak naprawdę to wkrótce minie i że będę znowu w pełni sobą. Przed nikim nie klękaj, nie wyrządzaj krzywdy. Gdy prawdy będziesz bliski, to pojawią się blizny. W momencie, kiedy zaczęło mi się poprawiać, to zacząłem tworzyć swój profil na Patronite. Po 2 dniach uzyskałem akceptację profilu i w międzyczasie też nagrałem dla was film, w którym wyjaśniłem całą sytuację. Wszystko ruszyło więc tydzień temu w piątek o 18:00. No i powiem wam tak, moja radość z waszych komentarzy, z deklaracji wsparcia, czy nawet w ogóle z pierwszych wpłat na Patronite była przeogromna i bardzo mnie budowała i dawała mi taką nową energię, aż to nagle wszystko jebnęło o 19:30, kiedy dostałem maila z Patronite, że dział prawny zdecydował się wstrzymać mój kanał i dadzą mi znać dalej, co robić. Więc ta moja radość trwała jedynie 1,5 godziny, nie była zbyt duża. Wprowadziło to dodatkowy chaos, tak naprawdę cała sprawa z Patronite'em ciągnęła się do wtorku. Ja tutaj byłem załamany, bo tak, w pracy mnie nie chcą mnie na Patronite'cie. No kto mnie w ogóle będzie chciał? Co tu się dzieje? Co ja najlepszego zrobiłem? Zaczęły się pojawiać znowu jakieś zapętlenia myśli z tego wszystkiego. No i tak naprawdę we wtorek uzyskałem ostatnią odpowiedź od Patronite, w której powiedzieli, że niestety muszę aż przeczytać, wskazując... Ostatecznie dział prawny nie zdecydował się przywrócić profilu, wskazując, że jego konstrukcja naraża serwis na oskarżenia o współudział w pozyskiwaniu nielegalnych substancji. I tutaj myślę, że moja dawna firma, tak samo jak Patronite, nie chce ze mną współpracować jedynie wyłącznie ze strachu i z takiej narkofobii, która jest w Polsce. Staram się podchodzić do tej sprawy ze zrozumieniem i z... No po prostu tak jest, jakoś tego bardzo nie przeżywać, szukać po prostu innych dróg. Tutaj poprzednią firmę lubiłem, Patronite uważam, że jest bardzo dobrym serwisem, który mocno wspiera twórców. Szkoda, że nie mnie, ale nie chcę żywić do jakiegoś wielkiego żalu, tylko po prostu szukać nowych dróg, dzięki któremu mogę funkcjonować z tym kanałem. Do tego oczywiście cały czas chcę się bardzo rozwijać i tworzyć te materiały dużo lepiej niż robiłem to w przeszłości, więc wziąłem udział i wysłałem swoje zgłoszenie i dostałem się na YouTube Pop-Up Space w Warszawie. To są takie 3-dniowe warsztaty YouTube'a organizowane przez YouTube, gdzie no w niektórych państwach są po prostu stałe siedziby, tak jak na przykład najbliższa jest w Berlinie, gdzie jest po prostu stałe miejsce, gdzie mogą spotkać się youtuberzy i pracować. W innych państwach, w których tego nie ma, raz do roku organizują takie wydarzenie. Bardzo mi było miło, że się na nie dostałem i tak naprawdę ono też trochę poprawiło mi humor, bo pokazało mi, że YouTube, a także w ogóle inni youtuberzy, czasem dużo bardziej znani ode mnie i akceptowali mnie po prostu jako równego partnera, równego twórcę, który tworzy treści dość niestandardowe, ale rozumieją w pełni edukacyjny zakres tego kanału. No podkreślają jedynie to, że no niestety nie mam łatwej drogi i będę miał problemy chociażby z monetyzacją moich filmów, że nie będą się przy nich wyświetlały reklamy, no ale tego to już miałem trochę świadomość, a po prostu rozmowy z pracownikami YouTube'a podkreśliły to, potwierdziły to w mojej głowie. To, co dla mnie było ważne w tych bezpośrednich rozmowach, to też ustalenie czy dowiedzenie się, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o zasady bezpieczeństwa mojej osoby czy tego kanału, bo nigdy nie chciałbym, żeby to, co tworzę, zostało usunięte, więc szczególną uwagę będę teraz zwracał także na ten aspekt. Ale to, co było fajnego, to to, że właśnie większość youtuberów podchodziło do mojego kanału ze zrozumieniem, a także z taką trochę ciekawością. Nie spotkałem się z żadnymi złymi sytuacjami. Mają też świadomość, że takie kanały funkcjonują za granicą i są nawet dużo bardziej odważne niż mój, bo przecież Draxlab robi dużo więcej rzeczy, na które ja pewnie nigdy nie będę mógł sobie pozwolić. W tym czasie dostawałem od was wiele wiadomości, wiele komentarzy, w których staraliście mi się pokazać nowe możliwości, nowe drogi, jak mogę działać, czy rozwiązania tej sytuacji,
Każdą z tych wiadomości przeczytałem, nie na wszystkie jeszcze zdążyłem odpowiedzieć, ale poczekajcie chwilę, na pewno wam odpowiem i bardzo serdecznie za nie dziękuję. W tych komentarzach oczywiście wielokrotnie powtarzała się jedna strona, dzięki której mogę skorzystać, w której zamiast Patronite'a było to Tip and Donation. W poniedziałek założyłem tam profil i zrobiłem wtedy pierwszy raz spontanicznego live'a w przerwach między zajęciami. Tak naprawdę miał być to live, który będzie trwał 10-15 minut. Ostatecznie wyszło z tego, że rozmawialiśmy przez godzinę i powiem wam, że czułem się mega super. To było naprawdę coś oprócz tego chaosu z tym, że źle trochę komentarzy czytałem. Teraz już wiem, że mogę to spowolnić, a wtedy leciały mi jak szalone. To takie bezpośrednie interakcje między mną a wami są naprawdę super. Na pewno będę chciał to powtórzyć przynajmniej raz czy dwa, a może nawet zrobimy z tego, że będzie, nie wiem, to co tygodniowy, co dwutygodniowy live. To już też wszystko zależy od was, dajcie znać w komentarzach. Ale ta strona, którą mi wskazaliście, czyli to Tip and Donation, choć podczas live'a ciągle było Trip and Donation i myślę, że ciężko będzie mi się tego pozbyć, jest takim czymś, co naprawdę dodało mi skrzydeł, bo możecie tam dawać mi drobne napiwki za to, co robię. Ja tutaj sobie to trochę tłumaczę, tak samo jak są przewodnicy wycieczek po mieście, takich bezpłatnych wycieczek, z których każdy może skorzystać. Na sam koniec, jeżeli wycieczka się podobała, jeżeli wszystko grało, można dać dobrowolny datek. I to, że taki przewodnik nie otrzymuje stałej kwoty, a jedynie dobrowolne datki za to, co zrobił coś fajnego, napiwki czy nadragi, to też jest fajne, czy takie napiwki czy nadragi, jeżeli dostanie po tej wycieczce, powoduje, że każdą kolejną, czy cały czas po prostu on musi się doszkalać, musi robić to wszystko lepiej, tak żeby się wam właśnie podobało. Więc jeżeli będę takim przewodnikiem, uważam, że to jest fajne, że to akceptuję. I tutaj co jest najważniejsze i co mnie najbardziej cieszy, w 4 dni udało nam się uzbierać 2202 zł i 73 grosze. Jest to kwota, która pozwoli mi w pełni opłacić podstawowe rachunki za październik. I tutaj czułem się jak w filmie, słuchajcie, jak to zobaczyłem, po prostu naprawdę mega się wzruszyłem, że tak szybko udało się zebrać tą podstawową kwotę, że po prostu no mniej się martwię i naprawdę mój umysł, moje serce się uspokoiło. Ale poczułem się wtedy, podczas tego jak udało się przekroczyć tą kwotę, czy podczas każdej wiadomości od was, jak w filmie Wyścig z czasem. Nie wiem, czy kojarzycie, tam każdy miał licznik czasu. I ja czułem, że mój licznik po prostu pada i wtedy każdy z was wyciąga do mnie dłoń i przerywa mi te swoje 5 minut czy godzinę i dzięki temu mam teraz więcej czasu na ogarnięcie tej całej sytuacji albo może właśnie na tworzenie tylko i wyłącznie filmów dla was, bo na ten moment skupię się jedynie na tym i myślę, że będzie naprawdę zajebiście. Oczywiście, co warto tu nadmienić, bo to jest suma wielu wpłat od was i każda najmniejsza nawet ma znaczenie, ale dwie bardzo przyczyniły się do osiągnięcia tego celu. Jedna była od właściciela sklepu Grzyb.nl, z którego zawsze zamawiałem swoje Growth Kity i który polecam i który jest naprawdę spoko sklepem, tak samo jak właściciel ma bardzo w porządku poglądy. A drugą jest anonimowy darczyńca, który nawet nie zostawił do siebie maila, więc stary, jeżeli to oglądasz, jeżeli nie chcesz być bardzo anonimowy, a po prostu zapomniałeś tego maila, wyślij, odezwij się do mnie, proszę bardzo, bym chciał ci podziękować. Bracie, napisałeś krótką wiadomość do mnie. Jeżeli to oglądasz, jeżeli chciałbyś trafić do mojej tajnej grupy na Facebooku, będzie mi naprawdę miło cię tam gościć i osobiście też podziękować za to wsparcie dla mojego kanału, napisz do mnie wiadomość, proszę. Spora część z was, robiąc wpłaty, napisała do mnie spersonalizowaną wiadomość, jednakże zapomnieliście mi wpisać w komentarzu również maila, z którego logujecie się na Facebooku, a tylko posiadając tego maila jestem w stanie się do was odezwać i wysłać wam spersonalizowane zaproszenie do tajnej grupy na Facebooku. Jest to grupa, której nie da się wyszukać, w której nie da się sprawdzić członków, a taki utrudniony dostęp do niej jest tylko i wyłącznie po to, że chciałbym, aby na nią nie trafiły żadne przypadkowe osoby, a były po prostu osoby, które są ściśle zainteresowane rozwojem tego kanału, a także dyskusją na temat najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, tego co się dzieje na świecie, jak to wszystko wygląda, żebyśmy byli po prostu bardzo fajną, zżytą grupą i tworzyli to wszystko razem. Tymczasem chciałem wam życzyć udanego weekendu. Ja w ten weekend całe szczęście jadę ze znajomymi do domku, trochę odpocząć. Tak naprawdę bardzo fajnie się złożyło, bo ten wyjazd mieliśmy umówiony już dawno, a myślę, że po tych wszystkich perypetiach takie 2 dni z najbliższymi przyjaciółmi bardzo dobrze mi zrobi.
Oczyszczę trochę głowę i przygotuję się na nowe wyzwania, bo od poniedziałku chcę ruszyć bardzo mocno. Mam pomysły na kilka nowych serii. Wszystko naprawdę zapowiada się bardzo super, a dzięki waszemu wsparciu to nie będzie tak, że to będzie 1 czy 2 filmy miesięcznie, a będę chciał robić przynajmniej 1 tygodniowo. Tutaj pojawia się jeden problem, ale pomyślałem, może będziecie w stanie mi pomóc, bo niestety odkąd straciłem pracę, pracuję na 7-letnim moim starym laptopie, który po prostu jest cholernie słaby. Chciałbym sobie na raty kupić po prostu nowy laptop. Nie jestem do końca dobry, dawno nie kupowałem, więc nie znam się na parametrach technicznych, ani jak to wszystko wygląda. Jeżeli ktoś z was, kto to ogląda, zna się trochę na tym bardziej, będę wdzięczny, jeżeli w komentarzu napiszesz na przykład, na co powinienem zwrócić uwagę, albo jakie są dobre laptopy, godne polecenia, oczywiście takim trochę niższym, średnim pułapie cenowym, bo to będzie na raty, więc rozłożę to sobie, te kwoty. Jeszcze raz chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, jest mi mega miło, że mam takich pracodawców jak wy i słuchajcie, nawet jeżeli nie jesteście w stanie wspomóc mnie na Tip and Donation czy Trip and Donation, to zawsze możecie napisać w komentarz, dać lajka, udostępnić film, przesłać to komuś. W ten sposób także bardzo mi pomagacie. Trzymajcie się wszyscy, miło było was widzieć, hej!